Dzień dobry moi drodzy, witamy się chyba z jednego najbardziej ikonicznych miejsc na Białorusi, jeżeli chodzi o Dzień Pobiedy i oswobodzenie Białorusi, bo tak też to jest nazywane. Otóż jest to tak zwany Kopiec Chwały, który jest, no nie można jeszcze powiedzieć, że na przedmieściach Mińska, ale no kawałeczek od Armii Sowieckiej, Armii Oswobodzicieli. I tam jest Mińsk, gdzieś mniej więcej. Tu widać już właśnie takie przedmieścia, może to jeszcze takie przedmieścia. Tam jest wystawka rzeczy wojskowych, robią się nowe alejki. Tam nie wiem, co się właściwie robi. I w związku z właśnie tym jadę odstawić motocykl pod hotel i będę się starał jakoś środkami bardziej komunikacji publicznej dotrzeć do kompleksu historyczno-kulturalnego, tak to jest podpisane, Linia Stalina. I tam będą obchody Dnia Zwycięstwa, rekonstrukcje, różne inne cuda, które sobie i Wam chciałem przy okazji pokazać. Zapraszam więc. Tak wygląda to z zewnątrz. Staram się nie zabić na schodach, żeby kawałek pokazać. Oj. No, wszystko się remontuje. Na ostatnią chyba chwilę. Idziemy, bo głośno jak cholera. Ilość ludzi jest grubo niesamowita. Kolejka samochodów zaparkowana po obu stronach na przynajmniej kilka kilometrów. Naprawdę niesamowite. To nawet w lecie na Babią Górę u nas tak nie ma. No może porównanie trochę bez sensu. Kawał kompleksu i te parkingi, które tutaj są pokazane, to są już dawno zapełnione oczywiście. Tak się składa, że odnośnie transportu publicznego jednak zdezerterowałem, ale nie z jakiejś wielkiej niechęci, po prostu poszedłem na ten przystanek, okazało się, że jest tam 1 000 000 ludzi, a to czym się jeździ, co zostało podstawione, to tak zwany marszrut taksi, czyli takie busiki po prostu, a przy okazji też spakowałem sobie kamerkę do nerki i nerkę zostawiłem oczywiście w pokoju w hotelu, więc się wróciłem. Jak już się wróciłem, to doszedłem do bardzo oczywistego wniosku, że już nie ma co kombinować i lepiej pojechać normalnie. Tam jest, tam jest jakaś taka scena zrobiona, więc zakładam, że rekonstrukcja będzie się odbywała tam, ale do niej jeszcze chyba godzina albo 2 godziny. Tam z tyłu widzicie taki ołówek, bo dokładnie tak się to zwyczajowo nazywało, karandasz. To jest ta rakieta właśnie, która była w tych silosach, które sobie zwiedzałem na Litwie.
i też która jest wystawiona w Kijowie. A to chyba właśnie przygotowane na rekonstrukcję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak Su-100 będzie jeździło, ja jestem ukontentowany. Ну, да, закрыто. Матвей, когда он русский? Оля, смотри, какая ракета. Да, будет. Дядя! Nie wiem, co tam strzela, ale tam się właśnie muszę dostać w jakiś sposób. Czołg z dykty jak w Czterech Pancernych. Tygrysy z dykty. О, сейчас уже это два. Золотой маленький. Который вот там стоит. Людишки лезут. Это же там. 50 баксов. Смотрели патронов! Ну, они сейчас вот там не подходили. Слишком по ушам. Прямой наводкой, готов. Навели, да? Вот это упоры нажали, отпустили, смотрите на там. Все. Выставим. Dzwoni mi w uszach teraz.
Владимир. Артем, пойдем дальше. Nazywa się to linią Stalina od linii umocnień, które po prostu jego imieniem zostały nazwane i ciągnęły się oczywiście przez długie kilometry, ale tutaj zachowało się część z nich jako muzeum właśnie. Tam jeszcze na samym końcu zęby smoka kilka takich, można wejść nawet do bunkra. Wieżyczka od czołgu zakopana, to było też bardzo popularne. Тёма. Хочешь полететь носом? No nie za wiele miejsca tu było. Эти закрываются изнутри, да? Арсений. Но... Что ты хотел сказать? Za to budowa bardzo ekspresowa. Przyjeżdżało na takim wozie. Po prostu wrzucali do doła. Fajna jest to jest odciąg do łusek, do takiego pojemnika. Формовалась позиция Германии при поддержке юга частей первого украинского и второго белорусского фронтов. Начало Бердянской операции авиация Красной Армии полностью овладела контролем в воздухе. Форсирован 24 апреля Якушеве 5-й ударной армии продвигались вперед на Берлин. Десятки тысяч мирных жителей, в основном женщины, были направлены а советская артиллерия все ближе и ближе наступала на противника. В опорном пункте.
No, to działo się faktycznie, trzeba przyznać. Mi się podobało, zresztą wiecie prawdopodobnie, że mnie takie rzeczy to cieszą jak dziecko. No, trochę techniki wojskowej, trochę inscenizacji, trochę historii i elegancko. Gorzej teraz będzie stąd wyjść i wyjechać w ogóle. Naprawdę jest tutaj tak niesamowita ilość ludzi, że nie spodziewałem się, tym bardziej, że uroczystości podzielone są na 2 dni. Znaczy właściwie są powtórzone po prostu jutro, żeby ludzie, którzy nie dotarli równo 9, żeby też mogli sobie obejrzeć. Ale jest tutaj mnóstwo. Мне кукурузу. Эй, Дима, сфоткай, пожалуйста. Давай становись, ты сфоткай. Так. No i cóż, miło było, ale się skończyło. Zawijam się powoli na hotel. Muszę ogarnąć jeszcze parę rzeczy, bo jutro chcę jechać z powrotem do Polski. Właściwie to chciałem jeszcze przynajmniej 1 dzień tutaj zostać, bo mam na to teoretycznie czas. Ale może się okazać, że praktycznie tego czasu nie mam. Ale to już wytłumaczę Wam dokładnie, o co chodzi w hotelu, jak wrócę. Przy okazji coś zjem, bo ledwo żyję. Wystałem się strasznie długo, żeby w miarę mieć miejsce do tej rekonstrukcji. I kręgosłup to mi zaraz prawdopodobnie rozpadnie się na kawałki. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż chciałem jeszcze pojechać praktycznie pod samą granicę białorusko-rosyjską. Jest tam Muzeum Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, coś co u nas jest zupełnie niepojęte w tej chwili, ale jest to jakieś 3,5 godziny jazdy w jedną stronę. Uznałem, że jechać 3,5 godziny po to, żeby pobyć tam maksymalnie godzinę i potem wracać 3,5 godziny, to jeszcze jest rzecz, na którą bym się zdecydował. Ale pokażę Wam jeszcze jedną ważną rzecz. Nie chciałem o tym wcześniej mówić,
żeby sam się nie martwić tak naprawdę, ale znalazłem stronę białoruską rządową, gdzie pokazują kolejki, ile samochodów czeka na przejściu granicznym. I tak, jak sobie poszukamy Brześcia, Polsza, Brest, to pokazuje, że obecnie na wyjazd z Białorusi czeka około 400 samochodów, co i tak jest w sumie dobrze, bo jeszcze wczoraj było 450, więc zaczęli coś przepuszczać. Bo odkąd to znalazłem, czyli 2 dni temu, czy 3 dni temu, no to ta liczba cały czas rosła. Można sobie wejść w archiwum kolejki, znaleźć sobie Brześć, dać szukać. O, i dzisiaj o północy jeszcze było 450. Teraz jest niby 400, ale autobusów, chociaż nie, tu było 80, więc też trochę zmalało. Także jeżeli faktycznie, bo Google oczywiście widzi tylko kawałeczek żółtego przy granicy i wygląda to, jakby się tam stało 5 minut, ale nie sądzę, żeby Google znał sytuację dobrze na granicy, więc mu troszeczkę w tym wypadku nie wierzę. Bardziej wierzę białoruskiej stronie rządowej, więc jeżeli faktycznie stoi tam 400 samochodów i 60 autobusów na ten moment, to wolę odpuścić sobie tą wycieczkę, skrócić całą tą wyprawę o 1 dzień i mieć taki dzień buforowy, jakby się faktycznie wydarzyło, tak jak żartowałem w Nieświeżu, że nie będę chwalił, dopóki się nie okaże, bo jeszcze się okaże, że 40 godzin będę stał na granicy. No to żeby przepuścić 400 samochodów, to może nie być wcale takie, wiecie, niemożliwe do wykonania, że to będzie 40 godzin. Także odpuszczam. Organizuję się dzisiaj, tak żeby z samego rana zjeść śniadanie jutro i od razu po śniadaniu, jak wcześniej tylko się uda, wyjeżdżam z powrotem w kierunku Brześcia. Jedyne co, no to muszę się po drodze zatrzymać, żeby gdzieś kupić jeszcze parę rzeczy, bo właściwie nie kupiłem sobie żadnej pamiątki, a obiecałem komuś, że przywiozę jakiś alkohol, więc gdzieś się po drodze zatrzymam. I trzymajcie kciuki, żeby mi się udało jakoś w miarę wrócić, bo jak mi faktycznie będę musiał 40 godzin stać na granicy, to zwariuję tam chyba. W samochodzie to się jeszcze można, wiecie, wyłożyć, położyć i hulaj dusza. A na motocyklu to trzeba dreptać w miejscu, zwłaszcza jak w nocy będzie 3 stopnie, to już w ogóle tragedia. Także no nieważne, nie przedłużajmy, nie przynudzajmy. Mam generalnie nadzieję, że to, co zobaczyliście, jakoś tam rozjaśniło wam temat, jak teraz wygląda Białoruś, w jaki sposób po Białorusi się można poruszać, co generalnie na Białorusi można zobaczyć. Zobaczyliście też przy okazji, ja zobaczyłem, że nie jest aż taka straszna, jak się maluje, chociaż no wiadomo, to tylko 6 dni, kiedy tutaj byłem, a co innego, jakbym przyjechał na miesiąc. Ale ogólnie dla mnie, no poza wielką taką widoczną jednak biedą na wioskach, to całkiem normalny kraj. Bardzo chętnie tu jeszcze raz przyjadę. Zostało mi poza tym trochę pieniędzy białoruskich, które nie wiem, czy gdzieś mi się uda sprzedać, więc czekam następnego wyjazdu. A jeżeli chodzi o coś na bliżej, to myślę, że następny jakiś kierunek wybiorę gdzieś, gdzie są góry, bo ostatnio trochę mnie ciśnie w góry. Więc trzymajcie też kciuki, że się uda zorganizować coś ciekawego i do następnego z pozdrowieniami.